Gdzie by tu dzisiaj pojechać? O, a kogo ja tutaj widzę? Nie było cię parę dni temu. Dobra, nie tłumacz się. A tak na serio, w dzisiejszym odcinku wyruszamy w podróż, która choć potrwa zaledwie jeden dzień, zostawia ślad na całe życie. Dotrzemy tam, gdzie czas jakby się zatrzymał, do ludzi, którzy rozciągają sobie dolne wargi, by wkładać w nie gliniane talerze. Ale zamiast poczuć zachwyt w tym miejscu, poczuję się trochę jak bankomat. To będzie opowieść o pięknie, które czasami boli, i o tym, dlaczego czasem lepiej schować kamerę, by naprawdę zobaczyć drugiego człowieka. No to co? Kręcimy kolejną przygodę! Startujemy z wysokości orbity i lecimy na południową Etiopię. Tam, gdzie kończy się asfalt, a zaczyna się inny świat. To Dolina Omo, jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi i jedno z pierwszych, które człowiek nazwał domem. Kolejny dzień w dżince. Właśnie jest 6 rano, ciemno. I Abraham bierze mnie do Mursi plemiona. Get in here? Yeah. Good morning, brother. How are you? The luggage. Środek nocy. Etiopskie miasteczko Dżinka tonie w ciszy i ciemności, przerywanej tylko od czasu do czasu szczekaniem bezpańskich psów. Jadę z Abrahamem i jego kumplami na lokalny dworzec. I choć niebo wciąż powinno być czarne, ma kolor różowo-fioletowy. Nie wiem, czy to przez zmęczenie, czy przez to, że jesteśmy w Afryce, ale przysięgam wam, jeszcze nigdy nie widziałem takiego koloru nieba. Zapowiada się bardzo interesująco, już się nie mogę w sumie doczekać. Pod osłoną nocy zmierzamy. Tam nie wolno wjeżdżać motocyklem, dlatego trzeba było wynająć po prostu samochód. No cóż, ograniczę jedzenie, ale to muszę zobaczyć. Wyjazd przed świtem ma w sobie coś filmowego. Jakby wszystko działo się trochę bardziej naprawdę. Miasto jeszcze śpi, a my przecinamy jego opustoszałe ulice jak ekipa w tajnej misji. Dojeżdżamy w końcu do dworca. Wysiadamy i od razu uderza nas ściana dźwięków. Very busy, eh? How you doing, man? Yes, sir, my brother. I'm very well, yo. Good morning. Are you from Poland. Poland? Poland. I'm from Germany. Okay, listen to... Dworzec autobusowy dzisiaj jest zamknięty, z tego co dostałem informację, bo jest święto, ale to autobusy dalej operują, tylko poza miastem. Abraham ogarnia temat. To on jest mózgiem tej operacji. Organizuje moją wyprawę do plemienia Mursi. Opłaca ludzi, samochód, pozwolenia. Ja w tym czasie robię to, co potrafię najlepiej. Chłonę wszystko jak gąbka i nagrywam. Kupujemy wodę, dużo wody, bo przez cały dzień nie będzie ani jednego sklepu po drodze. Po chwili zjawia się nasz kierowca. Miał być jeep, a jest van. Trochę śmieje się pod nosem. No cóż, budżet afrykański rządzi się swoimi prawami. Ale dla mnie to nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, czym jadę, tylko dokąd. Very busy here, eh? Yeah. Dolina rzeki Omo leży w południowo-zachodniej Etiopii, niedaleko granicy z Kenią i Sudanem Południowym. To jedna z najbardziej odizolowanych części kraju z trudnym dojazdem i słabą infrastrukturą. Ale może właśnie dzięki temu tak wiele tradycji przetrwało tutaj do dziś. W latach 60. archeolodzy odkryli tutaj szczątki ludzkie znane jako Omo I i Omo II. Pochodzą one sprzed około 200 000 lat. To jedne z najstarszych znanych kości Homo sapiens, jakie kiedykolwiek odkryto na Ziemi. Co ważne, Omo I ma cechy anatomiczne nowoczesnego człowieka. Zaokrągloną czaszkę, mniejsze brwi i budowę głowy zbliżoną do naszej. To nie jest jakiś tam praprzodek. To my, tylko sprzed epoki smartfonów. Wschodnia Afryka, w tym Etiopia, uznawana jest za kolebkę ludzkości. UNESCO wpisało ten obszar na listę światowego dziedzictwa w 1980 roku. Teraz rozumiem, po co był samochód potrzebny. Droga jest utwardzona, ale jest niesamowicie wyboista. No na pewno nie nadaje się to na motocykl, chyba że na jakiś enduro. No, ta Toyota, co ona tutaj za testy zawieszenia przechodzi, to
powiem wam, jestem w szoku. Czuję się jak na byłej autostradzie między Niemcami a Wrocławiem. Po prostu trzepię niemiłosiernie, ale w aucie to jest to znośne. Dla tych, co nie jechali nigdy tam tym odcinkiem autostrady, to powiem, że to była ułożona chyba jeszcze za czasów III Rzeszy, ułożona z takich płyt betonowych. I po prostu trzeba było ją pokonać na dużej prędkości, żeby nie czepało tak. Bu. Mniej więcej podobną taktykę tutaj kierowca stosuje. Leci pełnym ogniem po prostu tutaj pomiędzy tymi drzewami. Żyje tu kilkanaście plemion, które przez wieki pozostawały w izolacji od reszty świata. Wśród najbardziej znanych plemion regionu są m.in. Hamer, Karo, Bana i oczywiście wspomniane Mursi. Każde z tych plemion ma unikalne tradycje i styl życia. Hamerowie słyną z rytuału skoków przez byki i z dreadów z gliny. Karo malują ciała w fantazyjne wzory, a Mursi? No właśnie, Mursi wyróżniają się glinianymi talerzami w dolnej wardze swoich kobiet. Wjeżdżamy na teren Parku Narodowego Mago. Park brzmi dumnie, prawda? Ale jeśli macie w głowie obrazki z folderów reklamowych Safari, RPA czy Kenii, no to zapomnijcie o tym. Tu nie ma bram z napisem Welcome, nie ma asfaltu, ani kawiarenki z widokiem na lwy. Tu wszystko jest surowe, dzika przestrzeń, sawanna, suche trawy i cisza. Cisza, która aż dźwięczy w uszach. Wow. So this is the Mago National Park. So the Mago National Park is 1,620 kilometers square. So the park is the bigger one also in Ethiopia. So in those park, the tribe of Mursi and some Bodi tribe and some in the border side, another tribe is living. So mostly the Mursi tribe living with them. So the Mursi people living with the wild animals because they living on the Mago National Park. So this park is with the border of the Sudan and the Kenya. It's very borders. So it's the biggest one in Ethiopia. Abraham opowiada, że kiedyś było tu więcej życia. Lwy, słonie, żyrafy. Cała ta afrykańska menażeria. A dziś? Te zwierzęta spotykane są tutaj raczej rzadko. Większość się wyniosła. Część wyginęła, część uciekła głębiej. Tam, gdzie ludzi jest mniej i gdzie jest stały dostęp do wody. Ale coś tam jeszcze się tli. Od czasu do czasu można podobno wypatrzyć antylopę, małpy, a może nawet bawoła. Wow. On the tree. Over there, yeah. Look at that. Wow. Wow. No, tyle człowiek ma lat na karku, a się nic nie uczy. Zobaczyłem siebie właśnie. Cóż ja tu dużo powiem, no. Jakoś to muszę wytrzymać, nie? No, trochę wyglądam jak Indianin. Indianin w Etiopii. Tak chyba dzisiejszy dzień nazwę. Jak przyjedziecie kiedyś do Etiopii, słuchajcie, nawet w styczniu, nie zapomnijcie kremu do opalania. No, byłem mądrzejszy, tak to powiem. Czuję dzisiaj całe spieczone czoło, chyba widać, kark. Nie mam kremu, ale mam czapkę. Wujek zawsze mi mówił, żeby w góry nigdy nie iść bez czołówki, bez czapki i bez herbaty, oczywiście. Wow, strong man. Świetnie to wymyślił Abraham, żebyśmy pojechali wcześniej, zaraz o 6, bo nie ma turystów, jeżeli w ogóle będą jacyś, bo ostatnio tutaj bardzo ich mało jest w tym terenie. Dlatego pojechaliśmy po prostu o tej 6, już widzieliśmy kilka zwierząt. Między jakieś małpy,
Takie małe jakieś takie, muszę to zbadać, bo nie operuję tymi nazwami. W każdym bądź razie małpki jakieś takie sarne i takie malutkie jakieś sarenki. Byłem kiedyś raz na safari w Indiach i przypomniało mi się właśnie to uczucie, kiedy się wypatruje dzikie zwierzęta. No, działa to lepiej niż kawa. Mijają prawie 2 godziny kołysania się po tych bezdrożach i w końcu zaczyna się coś dziać. Pojawiają się pierwsze oznaki życia ludzkiego. I nagle bach, na drogę wyskakuje grupka dzieciachów. Mają w rękach pamiątki. Skąd oni się tu wzięli? Do wioski chyba jeszcze nie dojechaliśmy. Cóż, wygląda na to, że mają tu jakieś czujki handlowe lepsze niż monitoring. Instynkt biznesowy w czystej formie. Jak tylko auto pojawia się na horyzoncie, dzieci już wiedzą. Oho, jedzie klient. Dołącza do nas ochroniarz. Park tak dba o bezpieczeństwo turystów. Nie wygląda, jakby szykowała się jakaś akcja z podwyższonym ciśnieniem, ale to nie podlega dyskusji. Na razie wszystko wydaje się spokojne. No cóż, zobaczymy, co czeka nas dalej. No, już jesteśmy niedaleko. Po drodze jeszcze wzięliśmy ochroniarza. Takie tutaj są wymogi. I w końcu jest wioska plemienia Mursi. Bus staje, silnik gaśnie, a ja otwieram drzwi i wychodzę na inną planetę. Prostuję nogi, przeciągam się, biorę głęboki wdech i czuję, jak serce bije szybciej. Serio, jestem w miejscu, które dotąd znałem tylko z książek, filmów i opowieści. Jakie moje pierwsze wrażenie? Jakby ktoś cofnął mnie w czasie i to setki lat do tyłu. Albo wrzucił na plan jakiegoś surowego dokumentu National Geographic. Wokół mnie okrągłe chatki, niziutkie, kryte strzechą, dachy ze słomy, ściany z gliny i gałęzi. Wszystko wygląda, jakby zostało wyplecione przez samą ziemię. To nie są domy z podjazdem i skrzynką na listy. Tu, żeby wejść do środka, trzeba się złożyć w pół, a i tak uderzysz głową o futrynę. Chaty rozrzucone są bez ładu, jakby wiatr je porozstawiał. Ale razem tworzą coś, co działa. So how often they drink that blood? Blood? Yeah. Every morning. Every morning. Yeah, every morning the blood and cow milk is they can drink it. So it's the cows mostly in the very bush land. Because in the morning time there's young people they are going to protect the cattle. Okay. Yeah. So how is this process looking that they don't kill the cow but they drink the cow's blood? Milk. Yeah, so in here they can make some small, there's iron, they just make hole very small and they take it with some dish, take the milk, then when they drink, then at the end they can put some mud or something from the Okay. cow shit and cover it. Okay. They don't kill it. So the cow recovers. Yeah, yeah. Okay. Okay. So the cattle, this is the most important part of the life. Yeah, Over the, here. the most important part of the life. But Okay. in here on Mursi, there's not a goat, not sheep, only cattle. Okay. the most No important. chickens? No chickens. No. You see in the village, Yeah. no chicken. Yeah. So it's very important for them. The livestock is cattle. Yeah. Okay. With the lip plates, so the women are making the lip plate from the mats. So here is something small, which is the wild animals. It's symbol. They just make it. Oh, that's very heavy. Yeah. Very heavy. And this is heavy too. Wow. Wow, it's at least I think like 120 grams or maybe more. 150. They put in here. Also, they have a large lip plate and a small one. Because the process, the lip plate when they carrot the lips. So this is the lip plates from the Mursi tribe. So when they carrot first the lips, they can put it for the small one. They can put the small, and after 1 or 2 weeks later, more bigger one. You know, and after 1 or 2 months later, they can put the big and become a large.
Wow. So first starting from small. Also they practicing from small, made from the wood lip. Must be very painful, yeah? Yeah, very painful. Yeah, and it is culture and they use it. So Is it like for them to be handsome and good looking? yeah, this is for them to be like very beautiful. Okay, And, very yeah, beautiful. And Yeah? she make it very attractive her husband as well. So this is how the Mursi traditional houses. So this house is made from the woods, and there is the savanna grasses and some roof. So in Mursi culture, the building houses only woman. The men he can't building the houses. The women working this the bull. They know how to create it. And here is to get inside very short, you know. So at the night time, sometimes they can put the cover here, the doors small because the animals sometimes around here. So that's why they're making the door very short. Okay. So that the animal can't get in, yeah? Yeah. So 5 people together living in this one house. Okay. Most of the young men sleeping just on the outside because looking the villages. Yeah. Okay. Ziemia jest tu ubita i sucha. Wszędzie kręcą się dzieciaki z ciekawością patrzące na dziwnego przybysza z kamerą. Dorośli też jacyś tacy nieufni. Czuję na sobie dziesiątki oczu. This is a breakfast. Yeah, breakfast. They call it tila in Mursi language. So here is they are cooked already. They are going to eat. It's just made from corn and water only. Halo Ara, ante ele hara china kwa Yeah. nanga kete awo inye hira ba ya na shika shaho. Halo. Come. Hello. Ya kara chin kya. Did you see her painting? Sculptation bodies. Yeah. Look here. Wow. That make them beautiful? Kita kalanda. Yo gaza. Yeah, tanak shale sun. Sintina. Yo. She wanna paint you. You paint me? Yeah. Yeah. Ta bangana ko di. Look here this side. Wow. So when they do this, when they Nga kara chin na kya. Yeah, this is any age. okay, Yeah, okay. one day. Nga kara chin. Nga ko di. After agreement. Because Okay. Ini bolongan ni chore ka kara chin ba. It's very refreshing for my damaged skin, you know. Kalau ko te to ni ko ro kya. Ana ga na ko. Does it, Kala kana to ni. this painting, does it have any meaning? yeah, for the beauty. Oh, for the beauty. Okay. So I'm in a beauty shop now, yeah? Baka ito kung baga. Wszędzie się podoba mój zegarek. See? That's my daughter. Can you tell him that's my daughter? Kajan si tidak. Dijin Ermino. This is Ermino. Makita matani to wakuna ba. Anak caur ngaji dah. Nyan wala ting wala bulla. Wala bu chay. Ang bahu. Atolo kini. Orang giro. Gulu. I can go for a date here now. Yeah? I can get some woman now or no? Oh, You need to fight a donga. donga stick. I got it. I got my donga stick.
Właśnie zostałem pomalowany według ich tutejszej tradycji. Wyglądam jako gotowe na randkę, ale wcześniej musiałbym przejść cały proces walki na kije, który odbywa się tutaj w czerwcu, w lipcu. Wtedy młodzi mężczyźni zostają, młodzi chłopcy zostają mężczyznami, mogą, jeżeli wygrają taką walkę, poślubić którąś kobietę. A to jest ich po prostu salon piękności. Obydwoje teraz zostaliśmy z Abrahamem pomalowani. Możemy tutaj zamieszkać. Z tego wygląda. Good man. Yeah, very good. Skąd ten zwyczaj z krążkami w dolnej wardze? Otóż młode kobiety Mursi, gdy osiągają dojrzałość, mogą, choć nie muszą, poddać się tej tutejszej tradycji. Dziś jednak coraz mniej młodych dziewczyn decyduje się na ten zabieg. To opcja, nie przymus. I czasy powoli się zmieniają. To ich znak rozpoznawczy i symbol plemiennej dumy. Słuchajcie, powiem wprost. Średnio mi się tu podoba. Wszyscy chcą mi coś sprzedać. No nie, wczoraj było lepiej. Pomimo, że tutaj są bardzo, że tak powiem, unikalni, jeśli chodzi o wygląd. Ale cóż, cywilizacja tutaj dotarła. Pomimo, że jak to się mówi, jest tutaj centrum dzikiej Afryki powinno być, ale nie da się nawet filmować. Takie mam wrażenia. Bo wszędzie są po prostu te ich stragany i każdy tylko chce po prostu pieniądze 100, 200, 50, 10 i tak w kółko, i tak w kółko. Wolę takie klimaty jak wczoraj. Może nie byli pomalowani, ale zaprosili mnie z dobrego serca po prostu na poczęstunek, na jedzenie, na picie, na wspólnie spędzony czas i to mi się podobało. A tutaj kasa. Niestety. Wyjeżdżając z wioski Mursi, miałem w sobie mieszankę emocji. Z jednej strony wdzięczność, że mogłem tam być, a z drugiej lekki zgrzyt, którego nie potrafię do końca zignorować. Bo prawda jest taka, że cywilizacja już mocno weszła w życie tej społeczności. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. I może nie mnie to oceniać. Ale widzę, że relacje między ludźmi a turystami zaczynają przypominać coś na wzór transakcji. A ja przecież nie przyjechałem tutaj robić interesów. Chcę kiedyś wrócić do Doliny Omo, ale następnym razem zrobię to inaczej. Zamiast być gościem na godziny, chciałbym zostać na kilka dni, zamieszkać z jednym z plemion, pomóc przy zwierzętach, przy wodzie, przy codzienności, poczuć ten klimat od środka. Nie chcę sprawiać wrażenia, że przyjechałem tutaj jak do zoo, bo to nie jest pokaz. To są ludzie ze swoimi wartościami, rytmem dnia i nocy. I właśnie dlatego podróżuję. Dla tego momentu, kiedy coś w środku mówi mi: wow, Michał, to jest takie prawdziwe. Jeśli coś w tobie zostało po tym odcinku, masz refleksję, pytanie, niezgodę albo może zachwyt, to napisz proszę komentarz pod tym filmem. Zawsze je czytam, bo dzięki temu mam wrażenie, że jesteście częścią moich podróży. Więc dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!